hejka! Witamy Was bardzo serdecznie. Pozdrawiamy z naszego ostatniego dnia w Rzymie. Dzisiaj idziemy zwiedzać Muzea Watykańskie, ale zanim zwiedzimy Muzea Watykańskie, pokażemy Wam Bazylikę Świętego Piotra. Ja już się nie mogę doczekać. Widziałam do tej pory tylko z zewnątrz i zrobiło naprawdę piorunujące wrażenie. Także myślę, że w środku będzie jeszcze lepiej. Mamy nadzieję, że będzie sporo mniej ludzi, bo dzisiaj jest poniedziałek, jest wcześnie rano, piękna pogoda, za nami Zamek Świętego Anioła. Liczymy, że to będzie naprawdę udany dzień. Do Watykanu przechodzimy przez most Wiktora Emanuela II. Może też dlatego, że most Świętego Anioła niestety nie doprowadzi nas do Watykanu, ponieważ remonty, ale zaraz już będziemy na tej głównej ulicy. Pokażemy Wam Watykan, albo może bardziej Bazylikę Świętego Piotra w tej najlepszej swojej klasie. Jeszcze szybko przeskoczyłem na drugą stronę, żeby pokazać Wam zamek z bliska, razem z mostem. No a teraz już naprawdę lecimy do Watykanu. No i witamy Państwa. Jedno z najbardziej znanych miejsc w Rzymie, Watykanie, czyli trasa, która doprowadzi nas do Bazyliki Świętego Piotra. Ciekawe, jaką dzisiaj mają kolejkę do wejścia. Znajdujemy się właśnie przed Bazyliką Świętego Piotra w Watykanie. Jest to najważniejszy kościół dla religii katolickiej. To właśnie tutaj znajduje się również rezydencja papieża i tak się dzieje od wielu setek lat. Jest to jeden z najstarszych kościołów oficjalnych ustanowionych przez cesarza Konstantyna w IV wieku. Znajduje się nad grobem Świętego Piotra. Ten obecny kształt kościoła to jest efekt ponad 100-letniej pracy, dokładnie 120 lat trwały prace w wieku XVI i początku wieku XVII, aby można było podziwiać tak wspaniałe dzieło. Dzieło, nad którym pracowali i Michał Anioł, i Bernini, i Bramante, i Rafael Santi. Także naprawdę jest to dzieło samo w sobie, musicie je zobaczyć. Stoimy w kolejce. Myślałem, że dzisiaj kolejka będzie mniejsza, a tutaj kolejka zawsze taka sama. Ale ona szybko się rusza. No i przynajmniej mamy piękny widok na Bazylikę Świętego Piotra. A tam możecie zobaczyć apartamenty papieskie. To właśnie tam mieszka papież i tam można go też zobaczyć, jak wygłasza swoje kazanie. Zajęło nam trochę ponad 30 minut, żeby odstać sobie w kolejce. Jesteśmy już na terenie, security check zrobiony, więc chodźcie, zabieramy Was do środka. Tutaj macie widok na plac Świętego Piotra, a my już wchodzimy do Bazyliki i zaraz Wam pokażemy, jak wygląda ten najważniejszy obecnie kościół katolicki na świecie. To jest zdecydowanie największy kościół, w jakim byłem na świecie. Jest naprawdę przeogromny. Bardzo wysoki, dużo wyższy od innych bazylik papieskich. Przepiękne sklepienie. Tam w oddali widać ogromny baldachim nad ołtarzem. Jest naprawdę gigantyczny. Zbliżamy się już do Piety Michała Anioła. Jedna z najsłynniejszych rzeźb w historii. Niestety jest za szybą, a to dlatego, że kiedyś jeden niezrównoważony pan postanowił zaatakować tą rzeźbę młotkiem. Od tamtej pory na szczęście nie było poważnych zniszczeń, ale rzeźba jest chroniona dodatkowo. Tak wygląda z bliska. Matka Boska na tym wizerunku Piety Michała Anioła jest bardzo młoda, wygląda naprawdę młodo, a to dlatego, ponieważ Michał Anioł lubił przedstawiać Maryję jako przepiękną kobietę, która nigdy się nie starzeje. A tak naprawdę w wieku Jezus umarł mając 33 lata, a Maryja miała w tym momencie około 45 lat, jak policzyliśmy przed chwilą. Nasz papież Polak został specjalnie wyróżniony po swojej śmierci. Został pochowany w kaplicy świętego Sebastiana. To właśnie tutaj, pod tym ołtarzem, spoczywają jego zwłoki.
Tutaj możecie zobaczyć ołtarz główny z przepięknym baldachimem. Baldachim zrobiony oczywiście przez Berniniego. Jedno z jego najważniejszych dzieł. A nad baldachimem rozpościera się przepiękna kopuła. Kopuła majstersztyk mistrzostwa architektury. Jest to kopuła Michała Anioła. Znajduje się tutaj też słynny pomnik z brązu przedstawiający świętego Piotra. Myślałem, że kiedyś można było go dotykać, ale teraz już, jak widzicie, jest to zabronione. A tam w dole historycznie znajduje się grób świętego Piotra. Oczywiście odpowiednio poniżej bazyliki. To właśnie na tym miejscu zbudowano pierwszą bazylikę. Tutaj znajdziecie też listę wszystkich papieży od świętego Piotra aż do Benedykta. Tutaj jest data śmierci tych papieży, więc jeszcze nie ma naszego najnowszego papieża, czyli papieża Franciszka. Wchodzimy teraz do grot. Tutaj znajdują się grobowce papieskie. Jak widzicie, tylko mała część jest otwarta dla zwiedzających, a te groty ciągną się pod całym kościołem. Jeszcze freski na ścianach możecie spotkać. Freski zabezpieczone za szybami, bardzo podobnie jak w Egipcie w grobowcach faraonów. Hieroglify. A nad bezpieczeństwem oczywiście czuwa gwardia szwajcarska. Ja sam jestem zwolennikiem z pewnością dużo mniejszych kościołów, takich bardziej klimatycznych, ale muszę przyznać, że akurat to miejsce sprawia, że czuję się, że jestem w miejscu wyjątkowym. Udało nam się już wyjść, zwiedziliśmy zdecydowaną większość, nie byliśmy na kopule, bo mamy niedługo wejście do Muzeum Watykańskich, no ale chcemy z Wami się podzielić takimi naszymi pierwszymi odczuciami. Jako że Gabi widziała po raz pierwszy, Gabi, startujesz. Tak, ja mam takie trochę mieszane uczucia. Jest to, bazylika jest przeogromna, naprawdę. I wydaje mi się, że przez ten ogrom, te wszystkie rzeźby, te wszystkie zdobienia, i to się gubi w tym, że to jest za duże. I ja myślę, że jakby jakiekolwiek z tych rzeźb i obrazów przenieść do innego kościoła, to byłoby to wielkie, ogromne i tak dalej, a tutaj to po prostu się gubi, ale jest to niesamowite, naprawdę jest przepięknie wszystko zrobione, zdobione, każdy szczegół dopracowany do końca, także jest przepięknie, ale jednak oczekiwałam większego wow. Ja mam zupełnie inne zdanie. Ja uważam, że to jest najbardziej wow kościół na świecie. Chociaż nie każdy musi lubić rzeczywiście gigantomanię. Zgadzam się z tym, że te dzieła, które są najpiękniejszymi dziełami w historii, jak na przykład Pieta Michała Anioła, one trochę giną. I szkoda, i żal, ale też jestem w stanie to zrozumieć. To jest największy kościół na świecie, albo uznawany za jeden z największych kościołów na świecie. Jest to najwyższy budynek Rzymu. Wydaje mi się, że on historycznie musiał być taki wielki. Uważam, że jest najlepiej zachowany, jest najpiękniejszy ze wszystkich, jeżeli chodzi o bazyliki papieskie. No i tyle. Ja zawsze jak tu jestem, czuję się bardzo wyjątkowo, czuję się specjalnie uduchowiony, więc wydaje mi się, że to miejsce na mnie działa bardzo poprawnie. Żegnamy się już z tym wspaniałym miejscem.
Naprawdę bardzo warto tutaj przyjechać, więc jeszcze raz Was wszystkich zachęcam. A tymczasem widzimy się zaraz w Muzeach Watykańskich. Wchodzimy do Muzeów Watykańskich. Pamiętajcie, tu się jest na określoną godzinę, więc nie spóźniajcie się za dużo. Witamy się z Wami oficjalnie z tego jednego z największych muzeów na świecie. Znajdziecie tutaj 54 sale wystawiennicze. Blisko 6 milionów ludzi każdego roku ogląda te eksponaty. Jest to muzeum nazywane najdłuższym muzeum na świecie. Chodzi się tutaj po prostu godzinami, a samo muzeum powstało w 1506 roku za sprawą papieża Juliusza II, który postanowił swoje antyczne rzeźby przywieźć do Watykanu i od tamtej pory cały czas się rozwija. Zwiedzanie zaczynamy od wielkiej rzeźby na zewnątrz, ale już zaraz się zagłębimy w starożytne wieki. Ścieżka pochodzi z II-III wieku naszej ery, ze starożytnego Rzymu. Przypuszczalnie była w termach Agryppy. Służyła jako część być może fontanny. Ścieżka symbolizowała odrodzenie, płodność i w chrześcijaństwie też może być interpretowana jako nieśmiertelność. Tyle wyczytałam. Jesteśmy w sali egipskiej. Jak widzicie, wywieźli Rzymianie na przestrzeni wieków całkiem sporo, więc jest na co popatrzeć. Tego akurat nie popieram. Jeszcze więcej starożytnego Egiptu przed nami. Musicie pamiętać, że Egipt swego czasu należał do starożytnego Rzymu, więc być może niektóre z tych znalezisk są z tamtych czasów. I jeszcze więcej płaskorzeźb, hieroglifów czy innego pisma. Bo powiem szczerze, że nie rozpoznaję tego. Wchodzimy teraz do Museo Chiaramonti. Jest to słynne muzeum popiersi. I jak widzicie, jest ich tu naprawdę całe mnóstwo. Setki, jak nie tysiące eksponatów. Całkiem niedaleko znajdziecie też przepiękny courtyard. Nie wiem, jak się nazywa po polsku. Jak się nazywa courtyard po polsku? Dziedziniec. Dziedziniec, dokładnie, gdzie znajdziecie również dziesiątki eksponatów, rzeźb, także takie wanny. Spójrz, jakie kiedyś wanny mieli. Następnie przenieśliśmy się do Museo Pio Clementino, czyli muzeum, które jest poświęcone starożytnemu Rzymowi i Grecji. Jak sobie chodzi, podziwia bezcenne płaskorzeźby, a tutaj słuchajcie, wielki paluch. Tutaj możecie podziwiać jedno z najważniejszych dzieł w tej galerii, czyli tak zwaną grupę Laocoon. Jeżeli chodzi o tą rzeźbę grupy Laocoona, to ona jest niesamowita pod względem wyrazu twarzy, tego jak człowiek został wyrzeźbiony. Ta rzeźba pochodzi z I wieku naszej ery, a sam Michał Anioł przychodził tutaj i spędził tutaj bardzo dużo czasu, żeby zobaczyć, jak ci ludzie zostali wyrzeźbieni, jak chcą je wrzeźbić wyraz twarzy i jak powinna wyglądać ludzka figura. Tutaj widzicie tors belwederski. Kolejna sala. Nadal jesteśmy w tej części Pio Clementino, więc możecie sobie wyobrazić, jak ogromne są to muzea. Przeszliśmy do kolejnej galerii. Galerii gobelinów. Są ogromne. Jest ich również sporo. No, żeby nie skłamać, cała galeria. Niestety nie obejmuje tych gobelinów normalnym obiektywem, więc wybaczcie gorszą jakość.
A tutaj jaki ogromny gobelin. Chyba ma z 8 metrów na 4. Zaraz się dowiem. I dotarliśmy do Galerii Map. Osobiście jedną z moich ulubionych miejsc, bo ja uwielbiam mapy. Tutaj macie mapę Sycylii na przykład. Może niedługo wybierzemy się w objazd. Jest i Lacjum, tam gdzie znajduje się Rzym. Jest i Anzio i Nettuno, czyli miejsca, z którymi jesteśmy związani poprzez naszego przyjaciela Wojtusia. I na koniec mapa antycznych Włoch. Nie wiem, czy wiedzieliście, ale to właśnie w Muzeach Watykańskich znajduje się jeden z najsłynniejszych polskich obrazów. Obraz Jana Matejki, Król Jan III Sobieski pod Wiedniem. Przepiękne freski w sali Konstantyna. Weszliśmy w część nazywaną 4 salami Rafaela. Następna jest sala Heliodorusa. Możecie zobaczyć, jakie piękne i żywe kolory są do tej pory na tych freskach. Tylko spójrzcie z tej strony. Wiecie, tutaj te freski są na każdej ścianie, a także na suficie. Więc gdzie się nie obejrzycie, oczywiście poza podłogą, znajdziecie freski. A tutaj widzicie najsłynniejszy fresk Rafaela, czyli tak zwana szkoła ateńska. Przechodzimy już do ostatniej sali. Tak jak wspominałem, są 4. Nam się bardzo tutaj podoba. To jest bardzo kolorowe miejsce, bardzo piękne freski. No i każdy znajdzie jakiś, który jest dla niego wyjątkowy. A jak myślicie, że nie ma tu ludzi, to ja po prostu tak kręcę, ale oni wszędzie tu są. Ostatnia sala również jest wspaniała. Nam się wszystkie bardzo podobały. Gabi, twoja ulubiona? Moja ulubiona była numer 2 i były najbardziej takie jaskrawe kolory. A dla mnie standardowo szkoła ateńska. Oczywiście nie ta, tylko z poprzedniej sali. Udało mi się znaleźć kawałek miejsca bez malowidł. I dlatego też nie ma tutaj tyle ludzi, więc szybko wam powiemy. Idziemy teraz do Kaplicy Sykstyńskiej. Tam nie można robić zdjęć, więc pewnie nie uda nam się jej nakręcić, ale jak wyjdziemy, no to od razu powiemy wam, co o tym sądzimy. W tych muzeach możecie też podziwiać wspaniałe obrazy, w tym m.in. Pietę Van Gogha. Salvador też się tutaj znajdzie. Proszę Państwa, Salvador Dali. A w muzeum tego pana to my byliśmy w Bogocie. Będą z tego odcinki. Muzea Watykańskie również wierzą, że te szaty należały do świętego Piotra i świętego Jana. Wyszliśmy z Kaplicy Sykstyńskiej. Ja już ją wcześniej widziałem, więc niech Gabi może po raz pierwszy powie, jakie wrażenia za nią. Jest bardzo piękna, kolorowa. Na pewno te wszystkie obrazy, jak się tak patrzy pod odpowiednim kątem, w ogóle wydają się, jakby były w 3D. W ogóle nie widać tam różnych sklepień, mankamentów sklepienia. Jest to zrobione jako piękna, jedna wielka całość. No i fajnie było zobaczyć te obrazy znane wcześniej z książek. To prawda, freski są przepiękne, wyglądają jakby wczoraj zostały namalowane. Fajnie, że tam nie można robić zdjęć, bo dzięki temu ludzie mogą chwilę się zastanowić, popatrzeć jak to wygląda, zamiast tylko gapić się w telefon. To, co mnie zawsze uderza w Kaplicy Sykstyńskiej, to to, że zawsze mi się wydawało, że ona jest dużo większa. Dlatego, że widziałem ją na filmach, dlatego, że zawsze tam się dużo działo, dlatego, że tam zawsze były konklawy, bardzo dużo biskupów, dużo jeszcze ludzi, którzy obsługiwali, więc rzeczywiście zawsze, przynajmniej ja tak mam, że wszystko w telewizji wydaje mi się większe. Ona naprawdę jest ogromna, tylko po prostu sprawia inne wrażenie, jak człowiek sobie wyobraża ją przez tyle lat, widząc ją tylko i wyłącznie w telewizji. Poza tym naprawdę bardzo, bardzo fajnie, na pewno warto, my polecamy. Teraz zabieramy Was jeszcze w 1-2 miejsca i będziemy wychodzić z Muzeów Watykańskich.
Pamiętajcie, że częścią Muzeów Watykańskich są również ogrody, więc warto wyjść na zewnątrz. A teraz wchodzimy do Pinakoteki, a wchodzimy tam, bo Mikołaj jest uzależniony od fajnych obrazów. W Pinakotecie znajdziecie dzieła z czasów rzymskich, później również począwszy od XII wieku. Najpierw w większości ikony albo obrazy bliskie ikonom, a później będziemy oglądać tylko następne wieki, no i już bardziej znani mistrzowie. Tutaj widzicie dzieła z początku XV wieku. Obrazy Rafaelu. Również można tutaj spotkać Leonardo da Vinci. Moim zdaniem to jest jeden z takich smutniejszych obrazów, ale nie zostało ich na świecie zbyt dużo. Jest i mój ukochany Caravaggio. Każdy obraz Caravaggio wywołuje we mnie ogromne emocje. Kończymy już powoli naszą wizytę w Muzeach Watykańskich. Była to zdecydowanie bardzo długa wizyta. Ja się nie spodziewałam, że aż tyle czasu tutaj spędzimy, ale bardzo interesująca. A też prawda jest taka, że my przebiegliśmy te muzea i gdybyśmy chcieli zobaczyć dużo wolniej, dużo więcej, na spokojnie, to trzeba zaplanować cały pełny dzień. Tak. My mieliśmy czas od 13:30. Jak widzicie, zachodzi słońce, także spędziliśmy tutaj 4-4,5 godziny. Nie mieliśmy też za mocno więcej czasu, więc rzeczywiście wydaje nam się, że pokazaliśmy sporo. Mamy nadzieję, że troszeczkę rozumiecie, jak one są zbudowane, jak wyglądają od starożytności poprzez czasy rzymskie, czasy greckie, później takie wyjątkowe galerie jak Galeria Map czy Galeria z samymi popiersiami. Naprawdę bardzo, bardzo interesujące, kończąc oczywiście na moim ukochanym malarstwie, więc ja jestem w pełni ukontentowany. Mam nadzieję, Gabi, że ty też? Tak, ja też. Także Tym bardziej mamy nadzieję, że wy jesteście szczęśliwi. My lecimy dalej. Coś jeszcze wam pokażemy z Rzymu. zdecydowanie tak. I jeszcze taka informacja praktyczna. Wejście tutaj nas kosztowało 50 euro. Wejście kosztuje 20 euro od osoby dorosłej, plus tam było 5 zabukowania online. A na koniec jeszcze słynne schody. Spójrzcie, jak się kręcą na sam dół. Po drodze do knajpy my jeszcze wpadliśmy na plac Świętego Piotra, ale to dlatego, że mamy naprawdę po drodze tutaj biją dzwony. Ciekawe dlaczego. To dosyć długo już. Na obiad znaleźliśmy restaurację Castello. Jest to taka typowa pizzeria, nazwijmy to, włoska. No i zobaczymy. Gabi zamówiła co? Carbonarę, daje jej drugą szansę. A ja zamówiłem pizzę i mam nadzieję, że będzie prawdziwa pizza Romana. Przyjechała pizza, w końcu włoska pizza, dokładnie taką chciałem. Jest carbonarka. Będziemy jeść. Ślinka cieknie. Jedzenie było bardzo dobre, na deser wjechało tiramisu, także zaraz będziemy próbować i kosztować. Najedzeni, szczęśliwi. Tak, jesteśmy bardzo zadowoleni. Trafiliśmy ostatniego dnia na super knajpę. Ta knajpa jest tam, jest bardzo, bardzo blisko placu Świętego Piotra, więc mega ją wam polecamy. Zapłaciliśmy 30 euro. Facet był mega miły, w ogóle we wszystkim nam pomagał. W środku naszego jedzenia zaczął nam dodawać stolik, żeby było nam wygodniej. Później dał nam za darmo tiramisu. To po prostu naprawdę super, więc mega wam polecam. A tymczasem najedzeni idziemy na drobny spacer, żeby spalić, szczególnie po tiramisu. Pokażemy wam plac Świętego Piotra, jak wygląda nocą. Później będziemy już wracać z powrotem do starego centrum Rzymu, żeby odebrać nasze walizki, no i powoli będziemy się przemieszczać już w stronę lotniska. Tak wygląda plac Świętego Piotra i bazylika w wieczorową porą. Mamy nadzieję, że wam się podoba. Choinka już świeci, różne kolory.
Bazylika jak zawsze przepiękna. Wracamy do Rzymu naszą ulubioną drogą, czyli promenadą, która wiedzie normalnie do Zamku Świętego Anioła. Tym razem my odbijemy przecznicę wcześniej i użyjemy mostu, który widzieliście rano, bo tak jak wspominałem, niestety obecnie ta trasa nie jest w pełni przejezdna ani przechodnia. Pamiętacie nasz poranek? No to właśnie kończy się nasz dzień. Kończy się dosłownie w tym samym miejscu. Już prawie jesteśmy, żeby odebrać nasze walizy. Słuchajcie, jest stresik, bo jesteśmy prawie na styk. Mamy nadzieję, że Włosi nie są tacy i nam te walizki przetrzymali, ale też przede wszystkim nie zamknęli. Okazało się, że mamy trochę mniej czasu niż nam się wydawało, więc teraz musimy pędzić już na dworzec. Z dworca musimy pędzić na lotnisko, więc trochę może nam zejść. Także mamy nadzieję, że te kilka dni w Rzymie Wam się podobały. Mam nadzieję, że dużo zobaczyliście, że trochę się nauczyliście, że fajnie zrobiliśmy te odcinki. My widzimy się w kolejnych. Życzymy Wam oczywiście wesołych świąt, szczęśliwego Nowego Roku. No i cóż, widzimy się niebawem. Trzymajcie się. Cześć. Pa, pa.